Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem w sobotnich, sponsorowanych filmikach. Tym razem mam dla Was recenzję malutkiej książeczki Niezapominajka, napisanej przez Natalię Ruś. Zapraszam. No więc oczywiście zacznijmy od tego, czym są sobotnie filmiki sponsorowane, czy tam sobotnie sponsorowane filmiki SSF prawdopodobnie brzmi lepiej. Są to filmiki, w których albo dostaję jakąś książkę od jakiegoś wydawnictwa, albo od jakiegoś autora, albo od jakiegoś tam innego podmiotu, bądź jest to jakaś tam inna współpraca, mniejsza z tym. O, jesteście tutaj. Szybka przerwa i zaraz sobie wróćcie do wideo. To wideo jest sponsorowane głównie przeze mnie i przez moją pracę etatową, czyli zasadniczo chodzi tu o programowanie. Jestem programistą sklepów i stron internetowych z doświadczeniem od 2016 roku, więc zasadniczo jestem w stanie zrobić wszystko, jeśli chodzi o strony i sklepy oczywiście. No i adres mojej strony, na której możecie się ze mną skontaktować, jeśli chcielibyście mieć jakąś stronę lub sklep w promocyjnej cenie, bo wystarczy, że podacie gdzieś tam w temacie wiadomości skrajnie skończony, czy w inny sposób to zasygnalizujecie, to ten adres pojawi się gdzieś tutaj w tym segmencie wideo. Adres to codeme.eu, a jeśli potrzebowalibyście czegoś dużo większego, co stworzyliby dla Was profesjonaliści w Reakcie, w Gatsbym, w Next.jsie, to również takich ludzi znam i gorąco zachęcam do kontaktu ze mną. Myślę, że będę w stanie przekazać informacje o Was. No i to wszystko. Dzięki i zapraszam do oglądania dalej. Albo wreszcie, jeżeli jest to autor, którego jakoś tam znam, lubię i chcę w jakiś tam sposób wesprzeć, i w wypadku tej książki jest to ta czwarta, ostatnia opcja. No bo po prostu uważam, że ta dziewczyna, Natalia, wykonuje kawał dobrej roboty i że warto sięgnąć po, kupić po prostu tą książeczkę właściwie i po nią sięgnąć, zwłaszcza jak jest się młodszym albo jak się mało czyta. Mam tu oczywiście dedykację. Sama książka dzieli się na 7 rozdziałów, niczym 7 grzechów głównych. 7 w religii katolickiej jest dość ważną liczbą. Mamy podział na... Pierwszy rozdział nazywa się Samotność, drugi Czekanie, trzeci Strata, czwarty Miłość, piąty Odwaga, szósty Wiara i siódmy Najka. Najka to jest jej pseudonim i stąd też nazwa Niezapominajka. I oczywiście pamiętam filmik Spokojnie o wojnie, w której któryś z widzów opowiadał mi o tym, że zasadniczo to nie jest, że tak powiem, zależne od autora, w jaki sposób książka jest składana i jak bardzo jest tam zrobiona, żeby możliwie najbardziej napuchła treścią, ale wydaje mi się to trochę bullshit i generalnie
jeżeli myślelibyście, że tutaj będzie jakiś bardzo, bardzo mocny też triki, żeby całość napuchła treścią, to tutaj tego nie znajdziecie. Raczej wiecie, raczej jest normalnie. O, może lepiej tu będzie widać. No jest to książka krótka, de facto dla kogoś na jeden wieczór, dla mnie, nie wiem, na niecałą pewnie godzinę była. Ale no według mnie to nie problem. No, trzeba też brać pod uwagę, że jest to debiut książkowy autorki i jest to książka połączona z poezją, więc należy być, że tak powiem, łagodnym w ocenie, no bo wiadomo, że żeby być poetą, trzeba mieć bardzo twardą skórę i mieć jaja, bo się, że tak powiem, swoją duszę otwiera. No, a żeby być autorem, debiutantem, w sensie pisarzem, to też jest to na pewno stresujące. Tym bardziej, że boy oh boy, bez spoilerów, ale autorka i oczywiście tam, jeśli chodzi o tą część prozatorską, to nie ma tam jakichś błędów interpunkcyjnych, jakichś literówek, jakichś bardzo niezrozumiałych zdań czy cokolwiek, jest ok. Widać, że to było cyzelowane, że albo tam weszła mocna redakcja tekstu i korekta, albo autorka po prostu długo nad tym siedziała. No więc szacun też za to oczywiście. No jeśli chodzi o tą samą Natalię, no to jak mogliście się domyślić z tej recenzji, no to ona jest katoliczką. Zresztą ja też. No i samo to sprawia, że jest tam hejtowana w necie, ale jest to też podobny case do doktora Napierały, w sensie, że ma bardzo mocne, stanowcze poglądy, nie boi się ich wyrażać, no przez to sobie oczywiście sporo i dyskutuje z hejterami, no i przez to oczywiście sobie sporo, że tak powiem, napytuje biedy, o ile można tak powiedzieć, czy tam, no w sensie ma przez to sporo problemów i ma dużą bazę hejterów, którzy tam ją cisną. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę po prostu jeszcze tu przerwę oczywiście, że standardowo moja recenzja jest podzielona na pierwszy fragment, w którym opowiadam o książce, o jej fabule i tak dalej, drugi fragment z cytatami i trzeci fragment z moją oceną. No i wracając, mogę powiedzieć właśnie, że fajnie, że ona działa, zwłaszcza, że jest młoda i mówi językiem młodzieżowym. Fajnie, że jest bezkompromisowa, czyli jest jakaś tam charakterystyczna, nie taka mdła. No moim zdaniem, w sensie tylko ona, ojciec Szóstak, Tomasz Samołyk i jakieś tam takie bardziej niszowe, czyli Trudno być katolikiem albo Okiem tradycjonalisty. Kanały na YouTube to są chyba wszystkie, jakie znam, nie licząc tych takich dość zgrzebnych kanałów jak Dominikanie, czy tam jakieś tam kanały klasztorów, no to są słabsze rzeczy. Chyba nikogo nie pominąłem z tych, których znam w miarę i oglądam. No i jeśli chodzi o cytaty, no to bierzcie pod uwagę, że to jest jakaś taka bardzo, bardzo osobista książka. Ja przyznam, że czułem się czasami dość niekomfortowo, jakbym wchodził komuś z butami. No ona jest podzielona w taki sposób, że jest rozdział i wiersze, rozdział i wiersze, rozdział i wiersze. I tu mamy jakiś pierwszy wiersz. Zaginiony uśmiech, jego tytuł. Za oknem coraz zimniej, rok temu było całkiem inaczej. Chciałbym tam wrócić, chociaż na chwileczkę. Poczuć się jak wtedy, gdy wszystko było takie, jakie być powinno. Spokój na sercu, miłość było czuć dookoła, a uśmiech nie schodził z twarzy. Teraz nie wiem, kto mnie tym zaginionym szczęściem obdarzy.
Drugi wiersz. Drzwi. Mówisz, że chcesz mnie w swoim życiu, ale wyrzucasz mnie za drzwi swojego serca. Krzywdzisz mnie tam, tym jak nikt inny, a jedyne czego chciałam, to ciebie. To takie bardziej prawie jak haiku, króciutkie. No co mamy dalej? No w sensie dalej w jakimś rozdziale jest po prostu cytat. Przeszłam w życiu przez różne najtrudniejsze sytuacje. Znalezienie dobrego lekarza, który miał się zająć moim zdrowiem, bo było podejrzenie groźnej choroby u mnie, średnik. Znalezienie dobrej pracy, średnik. Odnalezienie swojej drogi życiowej, kim chcę być i co chcę robić, średnik. Znalezienie miłości swojego życia, średnik. Odnalezienie przyjaciela, który zostanie ze mną w trudnych, jak i radosnych sytuacjach. Ten cytat, oprócz, że chciałem wam dać jakiś vibe tego, jak bardzo to wszystko jest osobiste, no to też bardzo szanuję za poprawne używanie średników. Kolejny wiersz. To, co wytrwałości nazywa się. To, co jest ci przeznaczone, w twoim życiu będzie umieszczone. Czekaj z serca spokojem, z radosnym nastrojem i z wiarą, że to, co oczekujesz, wkrótce w swoim życiu poczujesz. Życzę ci tej wytrwałości i jak najwięcej cierpliwości. I ostatni cytat, to jest tam cały rozdział na temat stosunków damsko-męskich. No i standardowo, że jeśli mój partner źle wypowiadał się o kobietach ze swojej rodziny, to później podczas kłótni, a nawet i zakończenia związku, podobnie odnosił się do mnie. Świętej pamięci ksiądz Pawlukiewicz, którego zdanie bardzo cenię, w swoich kazaniach mówił, że człowiek ma jedno serce, nie dwa, nie trzy, jedno. I tam są dalsze fragmenty. I to wszystko. No i jeśli chodzi o moją ocenę, to oczywiście ja zawsze książki oceniam w swojej kategorii wagowej. I jeśli chodzi o debiut, i debiut poezyjny, i debiut prozatorski, poezyjny jest niepoprawnie, no ale trudno. Debiut w poezji może tak. No i to, że autorka jest bardzo młoda, no to myślę, że dla niej solidne 9/10. To, w jaki sposób możecie sobie kupić tą książkę, napiszę w przypiętym komentarzu. I to wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Nie wiem, czy w sobotę, czy w niedzielę. Dzięki. Cześć. No i zaraz jeszcze postscriptum. Good morning, evening. Thank you for watching this David's video. I mean, reviews of the book by Natalia are use called Nazepomnichka, or maybe Forget-Me-Not Flower. My favorite quote is, I also listen carefully when the guy I'm dating starts talking about his ex-girlfriend. I know that just as he talks about his ex, he will talk about me in the future. There's a difference between a guy just talking about his experiences with relationship and when he starts to invade and insult his ex-partner. Similarly, when a man talks about other people, even strangers, famous or people he passed on the street. For me, bad words about women are just a red flag. I encourage you to like, subscribe, share and buy the book. See you next week. Bye.